Jedną z największych zmian, jakie dokonały się w ostatnich latach w archeologii, jest wprowadzenie lotniczego skaningu laserowego jako metodę poszukiwań i monitorowania stanowisk archeologicznych. W Polsce takim przełomem było udostępnienie danych z LIDAR-u geoportalu za darmo. Setki, być może tysiące stanowisk archeologicznych już zostały odkryte dzięki tej metodzie. W latach 70. XX wieku zapoczątkowany został program AZP – Archeologiczne Zdjęcie Polski, w którym poszukiwano stanowisk archeologicznych na terenie całego kraju. I tradycyjną metodą takiego surveyu były powierzchniówki, czyli przejście archeologów wzdłuż zaoranych pól i zbieranie głównie ceramiki, ale także innych zabytków archeologicznych. AZP sprawdziło się. Tym niemniej dziś już mamy wiele nowszych sposobów poszukiwania, w szczególności nieinwazyjnych. Do takich niedestrukcyjnych metod należy właśnie LIDAR, czyli lotniczy skaning laserowy. I on wraz z geofizyką, zdjęciami lotniczymi stanowi taką podstawę metod identyfikacji nowych stanowisk archeologicznych. LIDAR w bardzo dobry sposób uzupełnia klasyczne badania AZP, ponieważ sięga powierzchni gruntu także w lasach czy innych miejscach, gdzie jest bujna roślinność. Odkryte zostały nowe obszary, które w klasycznych badaniach AZP nie byłyby dostępne. Niestety lotniczy skaning laserowy, ten, który mamy za darmo w geoportalu, ma rozdzielczość przeważnie tylko 4 punktów na metr kwadratowy. Dlatego nie zawsze można wychwycić mniejsze struktury archeologiczne. W 2023 roku w ramach projektu Daria Lab Wydział Archeologii Uniwersytetu Warszawskiego otrzymał nowe drony z możliwością skaningu laserowego. Ich największą zaletą jest możliwość dokumentowania terenu z większą rozdzielczością niż dane dostępne w geoportalu. Pod bezzałogowcami zamontowane są skanery austriackiej firmy Rigl i mogą one zapisywać chmurę punktów o gęstości nawet kilkuset pomiarów na metr kwadratowy. Skaner do topografii terenu rejestruje odbicie lasera jednocześnie w 3 różnych płaszczyznach, pod innymi kątami widzenia. Daje to szansę dostrzeżenia i zadokumentowania także mniejszych obiektów, które nie byłyby widoczne w mniej dokładnym zobrazowaniu. Dzięki temu z gęstwiny leśnej można wydobyć kształty np. wałów grodzisk czy pozostałości architektury, ślady cmentarzysk, kurhany, relikty gospodarki rolniczej czy szlaków komunikacyjnych, takich jak groble czy drogi. Posiadamy także skaner batymetryczny montowany pod drugim dronem, który dzięki światłu zielonego lasera nadaje się dobrze do dokumentowania płytkich zbiorników wodnych. Jeżeli jest dobra przezroczystość wody, to można zarejestrować ukształtowanie dna jeziora, rzeki czy nawet morza. Ważne, że posiadając własne drony, możemy wybrać czas wykonania dokumentacji, najbardziej korzystny dla archeologii, bo podobnie jak w archeologii lotniczej, materiały wykonywane dla innych dziedzin nauki nie zawsze są optymalne dla naszych celów. Drony przyjechały do nas z Holandii i oparte są na otwartoźródłowym programowaniu Arducopter, które jest podstawą wielu hobbystycznych i naukowych projektów bezzałogowców. Umożliwia ono bardzo szeroką konfigurowalność i jest stale rozwijane przez społeczność. Z takim laserowym obciążeniem te drony mogą latać nawet do 30 minut. Wyposażone są w 6 silników i posiadają zapas mocy nawet na sytuację, w której któryś z nich by się zepsuł. Wydział Archeologii wzbogacił się o nowoczesny sprzęt, który teraz sprawdzamy na różnych typach stanowisk archeologicznych. Po pierwszych testach wiemy, że w ciągu krótkiego przelotu można uzyskać bardzo gęstą chmurę punktów, przydatną na przykład w lokalizowaniu reliktów archeologicznych, ich struktur, a także w mierzeniu zasięgu zabytków, określaniu stanu ich zachowania, ocenę zagrożeń czy przygotowania rekonstrukcji.
Na wydziale od 2006 roku, czyli już 18 lat, rozwijamy techniki dokumentacji z powietrza za pomocą bezzałogowców. Korzystamy z balonów, latawców i dronów, także własnej konstrukcji. Każda z tych technik pozwoliła zebrać cenne materiały z Polski i z zagranicy. Teraz zapraszamy do współpracy i wykorzystania nowych możliwości.